Cześć! Witajcie moi drodzy na kanale Co ugotujemy to jemy. Dzisiaj przygotujemy makowiec warstwowy. Także zapraszam Was do oglądania, do lajkowania, do subskrybowania, jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem. A my zabieramy się do roboty. Dawaj. My, moi drodzy, użyjemy do tego makowca masy makowej, którą przygotowałam w którymś z poprzednich odcinków. Jeśli ktoś chce również samodzielnie przygotować taką masę makową, to gdzieś u góry będzie pewnie odnośnik do tego odcinka, w którym przygotowuję właśnie taką super masę makową. Ale jeżeli ktoś nie ma czasu, bądź też ochoty robić samodzielnie, to może ten makowiec zrobić z masy kupowanej, czy to z puszki, czy z innego źródła. Stąd też, ale i zawsze będę polecać, moi drodzy, masę makową zrobioną samodzielnie, bo wiadomo, że ona zawsze będzie przewyższać smakiem taką kupowaną. Składniki, które będziemy potrzebować do naszego przekładanego makowca, przede wszystkim 1500 g masy makowej już gotowej, 550 g mąki pszennej tortowej, 150 g masła, 60 g drożdży, 6 łyżek cukru. My tutaj mamy cukier puder, można użyć także drobnego cukru, olejek migdałowy, aromat migdałowy, my zużyjemy połowę tego opakowania, 3 łyżki kopiaste śmietany kwaśnej 18, jedno całe jajko, 3 żółtka oddzielone od białek. Białka użyjemy do spulchnienia masy makowej, oczywiście po ich ubiciu. Pracę rozpoczynamy od pokruszenia drożdży do miseczki i dodajemy do tych drożdży 1 łyżkę cukru albo 1,5 łyżki i zaczynamy je rozcierać. Można dodać też odrobinę śmietanki. One, jak widzicie, się upłynniły. I teraz odstawiamy drożdże na bok i robimy miejsce na stole, aby położyć na nim stolnicę. My będziemy robić na stolnicy, ale jeżeli na przykład nie macie tej stolnicy, to można robić to na blacie stołu, ale jak wiem, na stolnicy będzie nam wygodniej. Wsypujemy mąkę. Dobrze, dziękuję Ci, Marysiu. Mamy mąkę już. Do tego dodajemy masło i cukier i wszystko to razem siekamy. Chodzi o to, moi drodzy, żeby rozdrobnić to masło i aby go nie ogrzewać w rękach. W tej chwili myślę, że jest już fajnie rozdrobnione. Teraz dodajemy jajko, żółtka, śmietanę i drożdże. I jeszcze nadal posługując się tym nożem, którym siekaliśmy przed chwilą masło z mąką i cukrem, należy również mieszać, czy też rozdrabniać tą całą masę, którą tutaj mamy. Dopiero na sam koniec trzeba będzie zagnieść ją rękami. Chodzi o to, żeby jak najmniej ogrzać całą tą masę. Także jeszcze siekamy, mieszamy, rozdrabniamy wszystko razem
na razie posługując się tym takim dużym nożem najlepiej. Teraz już czas na zagniatanie rękoma. Ciasto jest już zagniecione i teraz należy uformować wałek. Wałek, który będzie jednakowej grubości. I teraz całość ciasta należy podzielić na 4 części. Gdy ciasto jest już przygotowane, należy wyłożyć formę 25 na 35 cm papierem. Ubijamy nasze białka z odrobiną soli. Następnie mieszamy białka z masą makową. I teraz za pomocą wałka każdą z części ciasta rozwałkowujemy mniej więcej na ten wymiar, jaki ma nasza blaszka. Oczywiście należy podsypać jeszcze mąką, żeby nam się nasze ciasto nie przylepiło. Następnie za pomocą wałka przenosimy ciasto na naszą blaszkę. I pierwszy blat już jest w blaszce. Masę makową, moi drodzy, trzeba podzielić na 3 części, bądź na oko, bądź też przesypując ją do miseczek. Ja będę to robić na oko. I należy równomiernie rozłożyć masę makową na każdą z warstw. Teraz rozwałkować kolejną porcję ciasta. Przyklepujemy lekko i teraz kolejna warstwa maku. I tak powtarzamy ten proces. I ostatnia warstwa maku. Tam, gdzie brakuje nam ciasta, to uzupełniamy. I takie oto ciasto zostawiamy na 3-4 godziny na blacie w kuchni. Niekoniecznie w wysokiej temperaturze, bo przez 3 bądź 4 godziny powinno i tak urosnąć, nawet nie będąc w cieple. Dlatego też zostawiamy w spokoju i czekamy, aż urośnie. Tak wygląda już urośnięte ciasto po 4 godzinach. A teraz, moi drodzy, należy je jeszcze posmarować rozkłóconym jajkiem. Tym już się zajmie Marysia. Marysia, lubisz takie rzeczy robić, nie? Mhm. Śmiało, mocz. Dzięki temu powierzchnia ciasta będzie ładna, taka zabrązowiona, świecąca. Oczywiście później po upieczeniu można będzie ciasto polukrować. Jeśli ktoś lubi lukrowane ciasto, to jak najbardziej można. Jeszcze tutaj z tej strony, Marysiu, tak? A teraz Marysia wkłada do piekarnika, proszę bardzo. Dasz radę? Czy Ci pomóc? O, może pomogę troszkę, nie?
w tą stronę trzeba tak ułożyć. Zobacz. O, tak. No i wsuń dalej. No to jest już taka praca z gorącym, nie? Ale już nasz makowiec w piekarniku i na 190 stopni jest nagrzany piekarnik. I pieczemy, moi drodzy, co najmniej 45 minut. Czyli trzeba oczywiście kontrolować ten stan i jeżeli by się nam tutaj powierzchnia ciasta mocno zarumieniła, to trzeba byłoby wziąć folię aluminiową i w trakcie pieczenia po prostu zakryć z wierzchu folią aluminiową, to wtedy no, nie będzie się nam spiekało tak z wierzchu ciasta. Także trzeba kontrolować ten proces pieczenia. W czasie, gdy nam się piecze nasze ciasto, można zrobić lukier. Użyję do tego połowy cytryny, czyli wyciskamy sok z połowy cytryny. Przelewamy do miseczki i teraz dajemy cukier puder. Trzeba rozcierać o ścianki naczynia. Fajnie wyszło, nie? Takie troszkę się tam spiekło z góry, ale dobrze. Dobrze się upiekło i teraz, Marysiu, trzeba będzie polać lukrem z wierzchu, tak? Smaruj, Marysiu. Czyli lukrem pokrywamy. Tak więcej lukrów. Wylej po prostu dużo. Ileś? No pewnie. O. No. Dobrze. I już ciasto pokryte lukrem i należy teraz zaczekać, aż ostygnie, tak? I my będziemy po tym czasie próbować. Tak, 17. O 17. A my tutaj już mamy nasze ciasto do spróbowania gotowe. Uzbrojone jesteśmy w nasze widelczyki. I już próbujemy. Także zaraz Wam powiemy, jak to ciasto smakuje. I jak? No i dobre. Pyszne. Moim zdaniem super. Czyli nie musimy zwijać makowca, żeby mieć go zrobionego i pysznie smakującego, prawda? Tak. Możemy zrobić makowiec warstwowy. Także polecamy Wam ten przepis, moi drodzy. Przepyszny. Na święta będzie idealny. Tak. Dobrze, to my się już z Wami pożegnamy. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa! Pa.